Siema, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować taniego pada do smartfona, dzięki któremu będziecie mogli sobie pograć w gry na Androidzie wygodnie, tak jak na konsoli, a nie tak jak na telefonie, czyli dotykowo. Najpierw go pokażę, a później również coś zagram, więc nie wyłączajcie filmu. Gameplay będzie w dalszej części. To szybko go otworzymy. Zobaczymy, co on tu ma. Tego pada można kupić w internecie za około 50 zł. Ja go sobie zamówiłem w Media Expert. Kosztował chyba 55 zł. Jest to oczywiście Chińczyk. W środku jest instrukcja, jak go skonfigurować. Można na nim grać nie tylko na smartfonie, ale również na PC-cie i chyba nawet na PS3, z tego co się orientuję. Więc tak, tutaj mamy pada. Jeszcze w zestawie jest uchwyt na telefon, który ma, to jest jedyna taka jakby wadliwa konstrukcja w całym zestawie, bo on ma trochę luzu. Tak jak widzicie, trochę się rusza. A jak zamontujemy telefon, no to będzie trochę to latać. Także to jest wykonane tak nie za bardzo. Jeszcze jest tutaj padzik w pudełku, oczywiście. No i kabelek USB, mini USB, czy tam mikro USB do ładowania. Ale nas interesuje pad. Więc pad wygląda trochę podobnie do pada od Xboxa 360. Może zaraz Wam pokażę, porównam z innymi padami, żebyście mieli wyobrażenie. Krzyżaczek, tak średnio wygodny. Powiedziałbym, że bez strzału, ale to rzadko się używa w grach. Select Start umieszczone tak trochę tutaj w dołku, więc średnio wygodnie się do nich sięga. Przyciski chodzą też tak średnio, dość głośno się wciskają. Oczywiście nie jest to poziom pada od PS4. Nie ma w ogóle co porównywać. Tutaj już jest trochę lepiej. Z tymi spuścikami chodzą trochę lepiej. Pad jest ogólnie dość wygodny w trzymaniu. Bardzo lekki, także tak trochę tandetnością czuć, jak się go weźmie w rękę. Gałeczki natomiast chodzą lekko. Nie jest to poziom precyzji gałek od PS4, ale też nie ma tragedii, wydaje mi się. Przy celowaniu nie jest to jakoś takie bardzo skokowe, tak jak by się mogło wydawać po takim tanim padzie. Można dość nawet precyzyjnie w sobie wycelować. Więc tak to wygląda. Dobra, i teraz jeszcze może zamontujmy ten uchwyt do telefonu. Montuje się go tak, że tutaj się nakłada z góry i tutaj przeciąga i jest zamontowany. No tak jak ja powiedziałem, trochę lata tutaj ten mały dzyndzelek. Dobra, to jeszcze zanim podłączę telefon i zacznę grać, to jeszcze może pokażę właśnie porównanie z innymi padami, żebyście mieli wyobrażenie, jak to wygląda. Więc w porównaniu z padem od Xboxa 360 to pad jest bardzo podobny. Gabarytowo jest praktycznie taki sam, tylko ma przyciski A, B, X, Y, jak widać, są zerżnięte totalnie z pada od Xboxa. Te w Xboxie to też chodzą w sumie trochę podobnie, trochę lepiej jednak. Te się tak dość głęboko wciskają. Ale gabarytowo prawie to samo, tylko inny rozkład gałek oczywiście, ale widać tutaj dużą inspirację. Natomiast w porównaniu z padem od PS4 tu z kolei widać, że gałki są praktycznie takie same, mają takie same grzybki. Te są tutaj rozstawione odrobinę węziej niż te od PS4. No jest podobnie, dość podobnie. Dobra, to teraz, żeby nie przedłużać, podłączymy telefon do pada i sobie zagramy w dwie gry. Zobaczycie, jak to wygląda. Będę nagrywał to inną kamerą, no bo teraz telefon służy mi do grania, więc może się zmienić trochę jakość, ale zaraz zobaczymy. Zbierzemy telefon. Do testów będę używał telefonu Realme 8. Wsadzamy go tak.
Rozszerzamy tutaj oczywiście to. Teraz odblokowujemy ekran. Włączamy Bluetooth. Włączamy tu przycisk. I już połączona. I odpalmy grę GTA Liberty City Stories. Mam nadzieję, że jakoś będzie w miarę, ponieważ nagrywam to niestety kamerą sportową z racji tego, że telefon jest, tak jak widzicie, użyty do grania. Ale mam nadzieję, że jakość nie będzie najgorsza. I zaczynamy grę. W tej grze żadnego input laga nie zauważam. Jeszcze powiem może słowo na temat tego, w jaki sposób podłączyć pada. No włączamy, jest to wszystko napisane w instrukcji, także nie ma z tym problemu. Włączamy na padzie przycisk ten i chyba X trzymamy jednocześnie. Włączamy Bluetooth na telefonie i wtedy nam wszystko powinno wykryć. Jeszcze może być taka sytuacja, że na przykład nam nie wykryje, wykryje nam pada, ale on może nie działać, to wtedy trzeba zrobić taki myk, że trzeba go po kablu podłączyć do PC-ta i tam, tak jak jest napisane w instrukcji, zrobić taką konfigurację przycisków, która przełączy nam pada w tryb PC. Jeżeli to zrobimy i podłączymy go z powrotem do Androida, to wówczas będzie nam bezproblemowo działał. A jak widzicie w grze GTA Liberty City Stories wszystko chodzi bardzo dobrze. Gra kupiona z Google, Google Play Store. Dotykowo, no to wiadomo, jak to dotykowo gra się niewygodnie, a dzięki padowi możecie sobie pograć niczym na konsoli po prostu. Skakanie, czyli no, nie ma żadnego input laga w zasadzie, wszystko chodzi płynniutko. Da się tu precyzyjnie jakoś celować. Nie pamiętam już sterowania. Zmiana broni. Zmiana kamery. Hamulec ręczny kółkiem. Także jak widzicie, fajnie to chodzi. Pad jest niedrogi, ale do takich gier sprawdza się bardzo dobrze. To też jest gra, która nie wymaga jakiejś mega wielkiej precyzji w gałkach, no bo to wiadomo jest sport starej gry. Dlatego jak najbardziej do tej gry pad sprawdza się wyśmienicie. Jeszcze to, co mówiłem wcześniej, że tu się lekko rusza, nie? No ale jak nie będziecie tym machać w przód i w tył, to nie będzie wam to przeszkadzać. No i oczywiście wyważenie jest kiepskie, jak to w takich padach. Telefon jest cięższy od pada, więc wiadomo, że będzie go do przodu przeginać, tak? Dobra, to teraz zróbmy pauzę i zaraz wrócę z drugą grą, zobaczymy sobie drugą grę. I wracam z drugą grą, którą jest Fortnite Mobile. Czyli też ciekawa gra, która no, dotykowo można w nią pograć. Ta gra akurat ma taki algorytm do odbierania graczy, że jeżeli my gramy dotykowo, to dobiera nam również graczy, którzy grają dotykowo. Jeżeli gramy na padzie, to dobiera nam graczy grających na padzie, czyli konsolowców, a także pecetowców grających na padzie, więc jest to w każdym razie jak gramy, to jest sprawiedliwie, czy gramy na padzie, czy gramy na dotykowo. Też trzeba nadmienić, że w tej grze celowanie już ma bardzo duże znaczenie dla rozgrywki, bo to jednak jest gra, w której trzeba dużo strzelać i precyzyjnie strzelać, bo łatwo tu zginąć, jak to w Battle Royale. Więc zobaczymy, czy pad tutaj też sobie poradzi. Dobra, zaraz wylądujemy i zobaczymy, jak się gra na padzie. Chodzenie, rozgląd. Tutaj też wiadomo, że wszystkie parametry można sobie ustawić w opcjach, czyli precyzję celowania,
ostrość gał, reagowania gałek, także to wiele rzeczy można sobie jeszcze dopracować według własnego widzimisię. Przydałby się jakiś przeciwnik, żeby kogoś zabić i zobaczyć, jak tu się strzela. Dobra, jeden zabity. Był prawdopodobnie bot. Ta gra też doczytuje trochę botów, jeżeli jest mało graczy, to żeby po prostu doczytywanie meczy nie trwało zbyt długo, to wówczas doczytuje trochę botów, żeby szybciej było 100 graczy. Ale to nieistotne, chodzi o to, jak się steruje. Steruje się nieźle. No mówię, precyzja celowania nie jest taka jak na padzie od PS2, to oczywiste. Ale też nie jest źle, zwłaszcza jak na grę mobilną to... Tylko że no właśnie, tutaj grając mobilnie w to nawet na takim tanim padzie doczytuje nam graczy na przykład z PS4, którzy grają na lepszych padach. Tak więc jesteśmy niekiedy na straconej pozycji. To nas porwało. A spróbujmy się przejechać samochodem. No. Zebraliśmy hita. Dobra, jedziemy. To chyba jest jakiś gracz. Tak. Dobra. No i to nie było precyzyjne, nie udało mi się go trafić. Dobra, zabity. A zobaczmy, jak będzie się budowało. No nie jest najgorzej. A edycja? Tu chyba mam niezmienione sterowanie. Na PS4 mam trochę inne i... No da radę. Dobra, więc tak się gra w Fortnite'a. Precyzja strzelania na tym padzie nie jest tak dobra jak na padzie od PS4, więc jak nam doczyta gracze z PS4, to możemy być trochę na słabszej pozycji. Ale ogólnie można przyjemnie pograć, nie jest źle. Więc podsumowując tego pada, jak za 50 zł, wydaje mi się, że jest to całkiem dobry zakup. Zwłaszcza jeżeli ktoś gra w takie gry, jak pokazałem GTA, które nie wymaga jakiegoś mega ekstra pada. W takich strzelankach, gdzie wymaga trochę więcej precyzji, no to jest trochę gorzej. Ale jak za te pieniądze, to wydaje mi się, że nie ma tragedii. Także wydaje mi się, że jak za te pieniądze pada, mogę z czystym sumieniem polecić. Nie wiem, ile trzyma bateria, bo gram dość mało, więc nie udało mi się jej jeszcze rozładować, odkąd mam tego pada, a już kilka godzin grałem, także chyba nie jest najgorzej. Także to wszystko, albo spróbujmy jeszcze. No dawaj. Gdzie on poszedł? Uciekł frajer. No dawaj. Wow! Jak się wyłazi z krówska? O ty, poczekajcie panowie. Ja tego tak nie zostawię. Gdzie on polas? Gdzie on polas? Wyjechał gdzieś. Nie ma go, nie ma go, nie ma go. Dobra. Masz szczęście, że uciekłeś, bo bym cię rozwalił. To wszystko. Pad spoko. Jak za 50 zł naprawdę spoko. Dzięki za uwagę i cześć.